Witam w świecie izotopii. Jako właścicielka małej szafy od 4 lat zdaję sobie sprawę, jak ważną kwestią jest trwałość ubrań w małej szafie. Ten odcinek może być więc interesujący dla tych, którzy też mają taką szafę, albo dopiero zamierzają zmniejszyć ilość ubrań w swojej szafie. Ta kwestia ma też bardzo ważne znaczenie ekologiczne, dlatego myślę, że naprawdę warto obejrzeć ten odcinek. Zapraszam. Nie trudno sobie wyobrazić, że jeśli ma się mało ubrań, to często je się nosi. Częste noszenie z kolei wymaga odpowiedniego dbania o ubrania i jest bezlitosnym sprawdzianem dla jakości ich wykonania i materiałów, z jakich zostały uszyte. Dbanie o ubrania wymaga też pewnych umiejętności i wprawy, co dla wielu z nas, przyzwyczajonych do jednorazowych produktów, nie jest wcale takie oczywiste ani łatwe. I mówię to z doświadczenia i obserwacji mojego własnego podejścia do ubrań. W 2014 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że pokolenie milenialsów, a mam syna z tego pokolenia, wychowane na fast fashion, zupełnie pozbawione jest umiejętności naprawiania i czyszczenia ubrań, jakie mieli ich rodzice i dziadkowie. Inne badanie, przeprowadzone na brytyjskich konsumentach, wykazało, że 1/3 z nich wyrzuca ubranie, jeśli plama nie zniknie po pierwszym praniu, a 1/4 nawet nie podejmuje prób prania w celu usunięcia plamy i od razu wyrzuca ubranie. A ty, jak podchodzisz do twoich ubrań? Czy dbasz o nie jak o dobrych przyjaciół? Traktowanie ubrań jak jednorazowe chusteczki ma ogromny koszt dla środowiska. Płaci je nasza planeta i ludzie zamieszkujący biedne regiony świata, gdzie kraje bogate z Europy i Ameryki zrzucają góry tekstylnych śmieci. Słyszałaś pewnie o takich górach ubrań widocznych na zdjęciach satelitarnych na pustyni Akatama w Chile. My często oddajemy ubrania do kontenerów organizacji charytatywnych, ale prawda jest taka, że większość ubrań z tych kontenerów kończy na wysypisku śmieci. Jak długo powinny służyć ubrania, zanim się całkowicie zniszczą i oddamy je do tekstylnego recyklingu? Moim zdaniem rzeczy takie jak koszule, t-shirty, swetry, dżinsy, to co nosimy bezpośrednio na ciało, minimum 3 lata. A takie rzeczy jak płaszcze, marynarki, no to co nie zakłada się bezpośrednio na ciało, to od 5 do 10 lat. Zadałam zresztą takie pytanie na moim kanale w zeszłym tygodniu i aż 59% z Was odpowiedziało, że najstarsze ubranie, jakie ciągle wisi u nich w szafie i ciągle jest noszone, ma ponad 10 lat, więc brawo. To oczywiście zależy od tego, czy zmieniła nam się sylwetka, no ale pomijając te indywidualne aspekty, ja też mam w swojej szafie takie rzeczy, które ciągle noszę i które mają ponad 10 lat. Podam teraz kilka sposobów, jakie ja stosuję, dbając o ubrania. Nie używam i nie posiadam maszyny zwanej suszarką do ubrań. Maszyna taka nie tylko niszczy ubrania, ale ciągnie bardzo dużo prądu. Suszę ubrania na takiej rozkładanej i przenośnej suszarce. Przy ładnej pogodzie wystawiam ją na zewnątrz, ale nigdy nie na pełne słońce, bo ubrania blakną wtedy. Nie używam spinaczy do bielizny, bo zostawiają ślady, które wymagają potem bardzo wysokiej temperatury żelazka, żeby je rozprasować. No i można przy tej okazji niestety spalić ubranie. Delikatne tkaniny piorę ręcznie. Jedwab i kaszmirowe swetry najpierw namaczam w niezbyt gorącej wodzie, a następnie dodaję detergent do tkanin delikatnych. Lekko ugniatam ubrania i zostawiam na krótko, aby detergent zrobił swoje. Następnie wylewam wodę, ubranie lekko odciskam i daję do pralki na odwirowanie.
Unikam wysokich obrotów wirówki, bo wtedy pozostają głębokie zagniecenia. Wiadomo, że takich włókien nie można prasować gorącym żelazkiem. Używam odplamiaczy, zazwyczaj takie popularne robią roboty, ale jeśli plama nie zejdzie, to się nie poddaję i szukam porady w internecie albo używam bardziej specjalistycznych produktów. Nie zawsze kończy się to sukcesem, niestety, i wtedy rozważam zamaskowanie plamy jakąś naszywką albo kieszonką, jeśli oczywiście jest to możliwe. Naprawiam rzeczy w miarę możliwości. Jeśli sweter jest dobry, ale przetarty na rękawach, to naszywam łaty. Jeśli buty są dobre, ale podeszwa starła się, no to oddaję do szewca. Jeśli uszy w torbie się przetrą, a reszta jest ok, to oddam ją do kaletnika. Ubrania, które wymagają prania chemicznego albo bardzo delikatne tkaniny, które lepiej prać jak najrzadziej, odświeżam za pomocą parownicy. Używam też golarki do ubrań, aby usunąć kuleczki włókien, tak zwany peeling tekstylny. Ubrania z naturalnych włókien, zwłaszcza z wełny, świetnie odświeża się po prostu poprzez zwykłe wywieszenie na wolne powietrze. Ciekawa jestem, jakie są Twoje sposoby na przedłużanie życia ubrań. Napisz proszę w komentarzach. Czy na przykład umiesz cerować? Moja babcia robiła to świetnie, a ja już tej umiejętności nie posiadam. No i oczywiście, jeśli odcinek się podobał, jeśli temat poruszony jest bliski Twojemu sercu, to proszę zostaw lajka pod filmem, bo to bardzo pomaga takim małym twórcom jak ja, którzy płyną trochę pod prąd ogólnej konsumpcji. Dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia!